Dobry wieczór, kochane dzidzie! Witam Was bardzo serdecznie w ten wieczór albo poranek. No bo jak zawsze, ja nagrałam, a Wy oglądacie. Pobrudziłam się dla Państwa, siadłam tutaj, nylony już idą. Ja jestem Bawi, Wy jesteście dzidzie oglądające, to jest Bawi TV, a program nazywa się Bawi TV Show. Tak, w czwartym odcinku kolejnego sezonu postanowiłam zmienić nazwę programu. No bo czemu nie? A właśnie, w tym programie Budda i jego nielegalne interesy, a potem perypetie. Grillowanko z Ankę Machowski oczywiście, a na grill wrzucony zostanie Andrzej Duda, prezydent Polski jeszcze. Do tego oczywiście LGBTQ News i news popkulturowy od Ankę Machowski. Zapraszam serdecznie! Ale mi tu skrzypi. Dzisiaj strasznie to skrzypi. Mam nadzieję, że podobała się Państwu nowa czołówka. Ja jeszcze nie widziałam, bo zmontuję ją dopiero po nagraniu. Ale flaga, która wyświetliła się na mojej twarzy, która nie wyświetla się tutaj, bo też dodam ją po nagraniu, sugeruje, że jesteśmy w sekcji LGBTQ+ News. A co ja mam do Państwa do powiedzenia? No na pewno nic z tego kraju, tak? No niewiele się tutaj dzieje i stwierdziłam, że nie będę się nad nami pastwić. Na szczęście na świecie dzieją się bardzo ciekawe, przyjemne rzeczy. Victoria's Secret, kojarzycie Państwo, taka marka modowa, bardzo fajna, seksowna bielizna, cudowne pokazy mody opiewające, nie tylko chyba o pokazy mody, ale o różnorodne show z gwiazdami, tańce, śpiewy, koncerty. W tym roku okazuje się, że jest przełom LGBTQ na wybiegu, ponieważ w tegorocznym pokazie mody Victoria's Secret, pokazie bielizny, wzięły udział modelki trans. Już czytam za jakimś zewnętrznym czymś tam, co tutaj wrzucę, bo zapomniałam z czego, link też będzie w opisie. Modelki Valentina Sampio i Alex Consani, I think so, I don't know, really? Przeszły po wybiegu na pokazie Victoria's Secret w Nowym Jorku we wtorek, stając się pierwszymi kobietami transgendernymi. Kocham tłumaczenie AI, jeszcze jest dużo do zrozumienia. Pierwszymi kobietami trans, które wystąpiły w tym kultowym pokazie mody. 27-letnia Brazylika Victoria Sampio, ja nie wiem co ja dzisiaj ci nie daję do czytania, a mam tego jeszcze trochę, napisała pięknie na swoim Instagramie: rodzina Victoria's Secret pokazała światu, że bycie trans jest tak samo wyjątkowe i piękne, jak każdy inny na tym wybiegu. Inkluzywność jest kluczowa dla świata, który budujemy i jestem zaszczycona tym, że mogę iść dzisiaj z dumą, miłością i nadzieją na zainspirowanie następnego pokolenia. Bardzo mi się podoba to, że osoby trans biorą udział w takich pokazach, jakby to chyba jest oczywiste w naszym programie tutaj. Cieszę się też, że osoba potrafi ładnie się wypowiedzieć i oprócz tego, że ładnie wygląda, uprawia też bardzo ładny aktywizm. I bardzo się cieszę, że zostaliśmy dostrzeżeni przez Victoria's Secret i osoby trans mogły wziąć udział w tak zacnym wydarzeniu. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy osoba trans bierze udział w przedsięwzięciu organizowanym przez tę markę, ponieważ wspomniana wcześniej modelka brała już udział wcześniej w sesji zdjęciowej. W 2019 roku została pierwszą trans modelką, która pojawiła się w kampanii reklamowej tej marki. No, gratulujemy zagranicy, gratulujemy Victoria's Secret, gratulujemy sukcesów wspaniałym modelkom, gratulujemy naszemu krajowi bycia takim, jaki chciał być. Zapieczony. Nie chcę już o tym mówić, dam następny news. No następny news, no bo co mam innego powiedzieć, no, że jakby jaramy się modelkami zamiast jarać się równymi prawami, a nie wiem, małżeństwami osób tej samej płci u nas w kraju, uzgodnieniem pieczy zastępczej. Wyobrażasz sobie, co tego chodzi w internecie, że ja źle zeżarłam wczoraj, do tej pory mi źle. Szczerze? Mhm. To może budować grono odbiorców. Wiesz, ile osób podziela takie uczucie? I moim pierwszym lokowanym produktem będzie Ranigasept. Wracamy do newsów. Poszła czołówka prasówki, przerywnik czy co tam, wrzuciłam, nie wiem, bo zrobię to jutro. Ja pierdolę, idiotka. Coś jeszcze zeżarłam, mam coś między zębami? Prasówka to program, w którym przedstawiam Państwu to, co w trawie, a raczej w prasie piszczy, albo to, co jest głośne, to, co zajmuje dziennikarzy, internautów, youtuberów, Polaków i nie tylko
No a tym razem nie można przejść obojętnie koło tematu znanego polskiego youtubera, którego niestety wymieniamy dzisiaj jako Kamila L. Buddę, bo nie możemy powiedzieć jak się nazywa, ponieważ nie jest to kazus Palikota, który w zeszłym programie przedstawiła nam Ankę, mówiąc, że i tak wszyscy wiedzą. Tutaj i tak wszyscy wiedzą, ale będziemy mówić tylko pseudonimem YouTube'owym. Budda został aresztowany. Mamy już potwierdzenie, że został aresztowany na 3 miesiące, a wraz z nim kilka dodatkowych osób zostało zatrzymanych i też aresztowanych. Spróbuję dla Państwa szybciutko zacytować za RMF-em i Business Insiderem. Znany YouTuber i 9 innych osób usłyszało zarzuty wyłudzenia podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych, loterii w internecie. Nie przyznali się oczywiście do winy. Służby zablokowały 90 milionów złotych na rachunkach... Ojejku, to jest tak dużo, że aż mi ciężko to powiedzieć. 90 milionów złotych na rachunkach bankowych. Oraz zabezpieczono 51 samochodów o wartości ponad 38 milionów złotych. Nieruchomości o wartości około 30 milionów, sztabki złota, a także gotówkę. Ale no, jaką gotówkę to już nie napisali, nie? Co czytamy dalej, to że Budda i 4 inne osoby są tymczasowo aresztowane na 3 miesiące, a pozostałe osoby były zatrzymane do wyjaśnienia, najprawdopodobniej na maks 48 godzin. Więcej na temat tego, dlaczego ta sytuacja ma miejsce, rozpowiadać się nie będę, ponieważ pozdrawiamy Prawo Marcina. Ankę, chcesz pozdrawiać? Chodź. 3-4 pozdrawiam Prawo Marcina. Pozdrawiamy Prawo Marcina. Czemu? A, no dobra, ona już poszła. Także ja się nie będę pochylała na tym, jak prawnie sytuacja wygląda, ponieważ no umówmy się, co ja o tym wiem, co nie? Jakby jestem tutaj po to, żeby przybliżyć Państwu postać youtubera i opowiedzieć o sytuacji. YouTuber Budda swój przydomek wziął najprawdopodobniej ze swojego podobieństwa, którego z racji na zaklejony pasek, no nie bardzo mam Państwu jak pokazać, nie? Budda zasłynął w internecie swoimi licznymi filmami na temat bardzo fajnych, szybkich fur, lansowaniem się z olbrzymim hajsem, a później jeszcze większą popularność zdobył robiąc swoje loterie w internecie, w których do wygrania były zawrotne kwoty, wspaniałe samochody, a nawet dom z zaparkowanym samochodem i jak to się mówi, te wypłaty takie loterie robią, że pensja, miesięczna pensja w wysokości coś tam, więc nawet tak zwane miesięczne pensje, wszystko to można było wylosować, kupując e-booka w różnych pakietach i tak dalej. Wow, bardzo ciekawe. Ale to chyba było zgubne. Ponadto Budda słynie w internecie i z tego też się robi wielka burza medialna i młodzi ludzie mówią: nie wolno wypuścić, więksi są przestępcy. No ja im się nie dziwię, bo się naoglądali, ja też się naoglądałam. Budda zasłynął również tym, że jest filantropem. Wypisałam sobie, że jest to tak zwany dobry ziomek, bo dał na woźb, przebrany za starego dziada 150 000, że niby nie on, ale zrobił content, no okej. Jakaś tajemnicza skrzynia ze 150 000 złotych pojawiła się kiedyś pod domem dziecka ze słodyczami w środku i tak dalej, nie wiadomo kto to był. Ups, wyskoczyło, że to Budda. A na koniec mamy jeszcze kilka materiałów o tym, że Budda wysyła gotowe domy do powodzian. Miał tyle hajsu, że był w stanie kupić gotowe domy i wysłać je powodzianom. Naprawdę super, chociaż zobaczymy, czy na pewno. Przechodzimy teraz do punktu, w którym powiem Państwu, dlaczego był zatrzymany, czyli jednak nie tylko prawo Marcina, ale też prawo Bawuni. Na skrzypiącym krzesełku, nie wiem, czy to słychać, a czy tę nogę widać w shortach? W każdym razie, musicie Państwo wiedzieć, że Budda został zatrzymany właśnie za to, że jego loterie okazały się najprawdopodobniej nielegalne. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ sytuacja ta dopiero się rozpoczęła, zostaną postawione zarzuty, potem oczywiście musimy przejść przez sądy i tak dalej, wiadomo. Więc wszystko jest sytuacją domniemaną, no niemniej jednak okazuje się, że najprawdopodobniej był to wał na pieniądz, że nie powinien był on sprzedawać losów w formie e-booków, tylko losy jako losy na loterię i poprowadzić loterię, zatrudnić osoby z Komisji Gier i Zakładów do kiwnięcia siwą czupryną. Głosowanie odbywa się tak jak zwykle pod nadzorem Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Cała ta sytuacja jest bardzo głośna. Jakby w ogóle nie powinna mnie dotyczyć. Ja trochę oglądałam w internecie Buddę, ponieważ wiecie, że interesuję się internetem, ale zaczęłam się bardziej interesować nowym kanałem na YouTube. Kanałem CBŚP. Oh,
Widzicie ten materiał? Ten materiał, który krąży po internecie, jest dostępny na YouTube, naprawdę został stworzony przez CBŚP. Ja go zobaczyłam jako pierwszy na Make Life Harder i pomyślałem sobie, że ta muzyczka została dołożona. Otóż nie, Marianie! To, co wygląda jak reklama najnowszego Call of Duty, serio mi się tak kojarzy, bo akurat te reklamy są super outrageous teraz, to tak naprawdę materiał pokazujący pracę polskich służb za polskie podatki. Zastanawiam się tylko, czy na pewno trzeba było robić to w taki aż, no powiem szczerze, hollywoodzki sposób, wegowski sposób. Zastanawia mnie, dlaczego ta sytuacja nabrała takiego rozgłosu, rozpędu, dlaczego aresztowanie, zatrzymanie zbiegło się równiutko z zamknięciem kanału i z ostatnim losowaniem na kanale, z ostatnim filmem na kanale Buddy. Strasznie to jest wszystko dziwne, strasznie to jest medialne. Przytaczam jeszcze raz, 90 milionów, 51 samochodów, 38 milionów i 30 milionów. To są informacje powtarzane w mediach wielokrotnie, informacje udzielone przez pełnomocników CBŚP, czy tam prokuratury, już nie pamiętam, przepraszam. W każdym razie oficjalne informacje mówią o tym, jak dużo hajsu zatrzymano, ile osób. Mamy te filmy, jak ten samochód jest wciągany na lawetę w centrum Warszawy czy coś tam. Kadry na te wszystkie jego samochody. No i ogólnie jest wielkie larum. I ja pytam dlaczego? Czemu akurat teraz? On wcześniej robił te loterie. Wcześniej rozdawał strasznie drogie rzeczy, wcześniej miał mnóstwo samochodów. Od dawna wszyscy wiedzą, że samochody były rejestrowane na znajomych biznesowych za granicą, a firma, którą prowadził Budda, żeby prowadzić swoją działalność, była zarejestrowana na jego dziewczynę zwane w internecie Grażynką. Jakby... Tylko mi się to łączy? I tylko mi to śmierdziało już wcześniej? W sensie przyznam szczerze, nie miałam jakichś szczególnych wątów do Buddy, ale jak mi się wyświetlał w internecie, oglądałem, to miałem takie wow, grube to jest. Więc jak ktoś zwęszył, jak grube to jest, żeby postawić zarzuty, to czemu zwęszył to teraz? No to jest program, w którym ja bardzo często zadaję pytania, na które nie znam odpowiedzi. Jeśli Państwo znacie albo macie swoje przypuszczenia, warto napisać je w komentarzu. A pytanie brzmi, czy to nie jest zasłona dymna? Czy to nie jest przypadkiem jakaś klaka potrzebna aktualnie rządzącym do tego, żebyśmy nie rozmawiali o tym, co Donald Tusk zrobił bardzo ważnego ostatnio w Polsce na temat granicy? Bardzo trudny temat, bardzo nieprzyjemny dla tego rządu. No a 100 dni? Właśnie, zapisałem sobie 100 dni. 100 dni rządu, rok po wyborach, a Polska wcale nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Mi się wydaje, że to jest całkiem sensowne, że dobra, lecimy teraz na grubasie z jakąś wielką akcją, żeby wszyscy o tym mówili, no bo media huczą, totalnie, internet będzie huczał, zwłaszcza, że dotyczy to odbiorców Buddy, którzy no, na moje oko no, to jest takie od 12 do 30, bardzo aktywne osoby w internecie, bardzo dużo będą pisać, zresztą memów już jest cała masa na ten temat. Zresztą podobno piszą do Buddy do Buddy. Do Dudy o Buddy ułaskawienie. W każdym razie fajna gównoburza. Bardzo dużo się dzieje. Bardzo mnie ciekawi, co z tego będzie dalej. Tak głośno, tak dużo, tak szczegółowo, tak kakofonicznie. Rozmawialiśmy sobie tutaj z Anką w newsroomie o tym, jak nam się wydaje, że taka sytuacja powinna teoretycznie dobrze wyglądać PR-owo. Czyli facet jest aresztowany, tak, bo będą mu stawiane zarzuty, bo my jako tutaj reprezentanci państwa prawa uważamy, że popełnił błędy, przestępstwa, oszukistwo było. Cichosza, a lamusy dupa cicho, tak mówiłaś? Tak. A lamusy dupa cicho. I dopiero gówno burza w internecie, hurdur, ludzie nic nie wiedzą i ja uważam, że to by było dobre. Drodzy Państwo, do wyjaśnienia sytuacji, sprawy nic nie mówimy. No i potem podsumowanko pod tytułem taki znany youtuber z grubymi milionami oszukał nasze państwo na gruby hajs, dlatego został skazany. A teraz będzie hurdur i dlatego uważam, że to temat zastępczy. Jedna z osób tiktokerskich bardzo ładnie zwraca uwagę na to, dlaczego fajnie jest płacić w Polsce podatki i dlaczego nieładnie jest oszukiwać.
Jak Budda od samego początku manipulował swoimi widzami, na czym polega charity washing i jaki to ma związek z zarzutami, które zostały wczoraj Buddzie przedstawione. Właśnie, jeżeli zarzuty zostaną udowodnione, to Budda okradał nas wszystkich. Unikanie płacenia podatków to okradanie reszty społeczeństwa, która robi to uczciwie. Przy okazji Budda znany był z krzywych zagrywek odnośnie optymalizacji podatkowej. Chodziło tutaj na przykład o zarejestrowanie firmy w Czechach, czy sprzedawanie losów jako e-booki, żeby zapłacić mniejszy VAT. Dlatego też jest ze mną Anke Machowski, osoba aktywistyczna, osoba demokratyzująca mimo wszystko jeszcze państwo demokratyczne, co już brzmi średnio, bo trzeba to robić. Anke, dlaczego warto płacić podatki w Polsce? No, pieczarka będzie. Kurczę, no bo to jest nasz wspólny worek. Jak się komuś powinie noga, to do tego wspólnego worka można potem sięgnąć i można mieć pewność, że jak mi się powinie noga, to jeszcze jest coś. Jest państwo, jest społeczeństwo, jest jakaś brać, jakiś... Przejście dla pieszych ze światłami. Tak, państwo jest po to, żebyśmy nie musieli właśnie z tego strachu sięgać po takie środki, po jakie sięgnął Budda, czyli po oszukaństwo. Wielki, wspaniały człowiek, coś jak papież, skwery tylko mu stawiać, no a się okazuje, że stawiają to mu zarzuty, bo najprawdopodobniej rozdawał pieniądze biednym, potrzebującym i widzieliśmy go w internecie jako filantropa, dlatego, że tak naprawdę wziął i nas okradł. No bardzo, bardzo słabe. I strasznie się wściekłam. Kończę temat. Mam nadzieję, że dobrze Państwa zbriefowałam. Jeśli nie, to odsyłam do materiału. Jeszcze raz zapomniałem, do kogo materiału odsyłam. No. Prawo Marcina. I dużo artykułów linkuję na dole, żebyście Państwo poznali sytuację bliżej i bardziej. A ja oburzona jestem tym, że dzieją się takie rzeczy i ludzie wstydu nie mają. A ktoś w internecie ostatnio napisał, no nie pamiętam kto i zobaczyłam, że czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd. No ale Budda wstydu nie miał i grubego fakolca włożył nam tam, gdzie nie chcieliśmy. To bardzo przykre. W komentarzach można wszystko. Proszę bez hejt. Dżingiel wideo już Państwu powiedział, że będzie grillowanko, a w grillowanku oczywiście spodziewamy się Ankę Machowskiej. Witam bardzo serdecznie, brawa z puszki. Nie wiem, czy dokleję, czy mi się będzie chciało. Ankę Machowski jest tutaj, ponieważ będziemy grillować prezydenta Andrzeja Dudę. No tak chciałam. I jest za co? I z czym? W sensie, no, dwa ostatnie orędzia, wypowiedzi niosą dużo, a z czego się dowiedziałam w newsroomie, to że wcale nie musimy pana prezydenta Andrzeja od początku zgrillować. Orędzie oceniamy jako bardzo dobre. Było bardzo perspektywiczne. Zacznijmy od tego, że orędzie odbyło się dzień po roku wyborów 15 października i można powiedzieć o tym roku, że tam się zadziało niezbyt wiele. Więc Andrzej Duda stanął w tym parlamencie i nakreślił wszystkie te punkty, w których się kłóci parlament, kłóci się nowy rząd, kłóci się większość z mniejszością, opozycja z rządzącymi i stanął tam jako ten, który jest faktycznie prezydentem wszystkich i powiedział: to jeszcze jest do zrobienia. To nas czeka. On naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że też jest naprawdę wielką częścią tego sporu politycznego? To nie wybrzmiało. Może troszkę dylematycznie opowiadam, że nie powiedział do końca tego, co mówię, ale słuchajcie, trochę tak było jednak co. W sensie on chciał, żebyśmy tak usłyszeli. Myślę, że tak, że o to mu chodziło. Okej. Że o to mu chodziło. O czym było? Było o bezpieczeństwie narodowym, o stabilizacji, było o współpracy politycznej, o tym ten apel o jedność był. Była gospodarka i znaczenie inwestycji w nowe technologie, wsparcie dla przedsiębiorców, znaczenie takich działań na rzecz inflacji, na rzecz tego, żeby tej inflacji nie było. On się dopiero teraz obudził jako prezydent, na chwilę przed końcem swojej prezydentury. No przyznasz, że są to dosyć gładkie hasła, nie? No właśnie, takie... a prezydent powinien być gładki. Tak, bo jest... No i wyszło dobrze, no. Ale po co on to zrobił w zasadzie? Po co on... Gdzieś znowu chyba Megla i Farder widziałam, że prezesiątku było bardzo dobrze z tego tytułu, że on się tam rozpływał, że on mu dobrze tam robił. No tak, no Andrzej Duda jako prezydent wszystkich jest myślę pożądaną postacią, kreacją dla osoby, która przewodniczy partii, która tylko na chwilę, przypomnijmy, przestała dzierżyć w Polsce władzę. Czy ty chcesz dzierżyć jeszcze to krzesło w tym programie? Poczekaj, bo mamy jeszcze drugie do przemówienia. No mamy, tam jest troszeczkę... Dawaj drugie przemówienie i ja to spróbuję zebrać w kupę. Dobra, była konferencja w Sądzie Najwyższym, no i wiemy, że mamy pad konstytucyjny, mamy pad praworządnościowy, mamy... Nie tylko my wiemy, większość świata już o tym wie. Dużo mamy różnych patów, no i była konferencja
w Sądzie Najwyższym i tam siedzą wszyscy prawnicy. No i prawnicy, jak to prawnicy się zastanawiają, jak z tego patu wyjść. Czy może to, może tamto, może jakiś reset konstytucyjny, może jakieś ciało, do którego opcje polityczne delegują swoich przedstawicieli i oni tam pracują, ci delegują wszystkich. Jestem tutaj. Wszystko kiedyś będzie dobrze, na pewno. Niekoniecznie tutaj, ale okej. No i Co on tam powiedział? Zobaczmy. Z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich. Otóż, proszę Państwa, nie. Nic bardziej mylnego. Prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem, że sędziów, których nominowałem, będę bronił do upadłego. Do upadłego. Nie oddam ani jednego. Ani pół nawet. W bardzo piękny sposób ujął tutaj rolę prezydenta. Bo ujął ją poprzez historyczne spojrzenie na rolę monarchy w Rzeczypospolitej. Kiedyś przed wiekami było tak, że książę czy król sam sprawował roki osobiście. Po obejrzeniu tego materiału chciałabym zapytać, czy ja nie uczyłam się wystarczająco dobrze, by nie rozumieć, jaka jest istota monarchii w Polsce? Mhm. Istota monarchii. No cóż, no nie mamy monarchii w tym momencie, ale w monarchii jest tak, że jest król. No i ten król ma uprawnienia względem innych ciał stanowiących, wykonujących prawo większe niż prezydent, to jest po pierwsze, a po drugie króla się generalnie nie wybiera, jego się nie strąca, on jest. Czy ja dobrze słyszałam, że on stwierdził, że w zasadzie prezydent to ma taką schedę historyczną po królach, że on jest piastem, już zaraz będzie? No, jest jakaś logika w tym, co mówi Andrzej Duda, no bo w Polsce była monarchia, a potem przestała być, no i teraz mamy prezydenta, nie no, ale czy to znaczy, że on ma robić co chce? Nie. Gdzieś tam ktoś wymyślił kiedyś, żeby zrobić sobie republikę taką miłą, fajną, Tak, z parlamentem, tak. no i Ale Andrzej twierdzi, że chyba jednak nie. no nie ma zgody na wiele kwestii, na które nie ma zgody Andrzeja Dudy. On pół sędziego nie odda. Jest to grono osób, które na tej konferencji siedzą, no i dyskutują o tej praworządności i innych kwestiach legalnych. No i wychodzi Andrzej Duda i mówi, że on się nie zgadza. Że on nie, po Że on prostu. to pierdoli, no. Tak. I on mówi, że wiecie co, jakby na kij grzyb wyście się tu spotkali, jak ja mogę palcem pokazać, który będzie, a który nie. Czy to? Trochę o to chodziło, no. Czy zrobimy cięcie? Dawaj dalej. Jakby... A co ja mam dawać? Andrzej daje do pieca, koleś daje tak do pieca, że masakra jakby. On jest memem, zrobił mem z urzędu najważniejszego w moim kraju i zrobił mem z mojego kraju. A on się rzuca, jak to mówią moja mama, jak wsza na grzebieniu. Kocham to. Nie, no Andrzej Duda moim zdaniem jeszcze walczy o to, żeby... No właśnie, a co? Walczy, żeby wyjść z twarzą, tylko że ja nie wiem, dokąd on chce wyjść. No jak wyjść z twarzą, jak robi takie miny? Bo właśnie problem na tym, że nie do końca wiadomo, dokąd on chce wyjść, moim zdaniem. Bo ja wiem, że się spekuluje od dawna, że Andrzej chciałby grać ważną rolę albo któreś skrzypce z pierwszych w PiSie. Czy Okej. to w ogóle jest możliwe? Czy koleś tak skompromitowany, tak nielubiany przez prezesiątko, tak znienawidzony przez byłego premiera z tej samej nomen omen partii? Jakie w ogóle on ma szanse? Co on wyczynia? Wiesz co, ja myślę, Czy to jest sabotaż? Nie, tak całkiem serio, to ja myślę, że gdyby Andrzej Duda gdzieś tak politycznie usiadł koło Beaty Szydło i nie bawił się w takie animozje pod tytułem kiedy już byłem prezydentem, to nie mogę być parlamentarzystą, bo wtedy będę tak jakby szedł w dół, a nie w górę, to rzeczywiście Andrzej Duda może być posłem. No bo czemu nie? Tylko, że jakieś takie miejsce, powiedzmy, światopoglądowe, takie też na mapie w ogóle samego PiSu, to ja bym gdzieś go posadziła koło Beaty Szydło. Ja sobie właśnie z ciebie słuchając wyobraziłam PiS, Beaty Szydło i Andrzeja, a potem siebie, nieważne obok kogo w Ryanerze stąd. Jeszcze są, wiesz, no Morawiecczycy, są prawda, ziobryści. Ja nie wyobrażam sobie podobnego chaosu w rządzie stworzonego z tamtej strony. Jak chcesz coś jeszcze powiedzieć, to proszę, ale ja już cieknę z nerwów po plecach i chciałabym coś innego. To może coś na temat podobny, ale trochę inny. Może na przykład dajcie znać w komentarzach, czy Razem wyjdzie z koalicji?
Z lewicą? Zaczęliśmy od grillowania Dudy, skończyliśmy na takim poważnym pytaniu. Nie spodziewałeś się Absolutnie tego. nie, w Stać. ogóle. Oś. Wow. Następny news, absolutnie! Widzieli Państwo kolejny, nowy w tym momencie dżingiel wideo dźwiękowy. Anka nie zdążyła się uspokoić, a ja już nie mam siły i proszę Cię o Twój popkulturowy news, który jest oczywiście niespodzianką od Ankę dla mnie. Pytanie, czy na pewno? Sacha Baron Cohen być może prawdopodobnie nigdy nie wskrzesi Borata. Wszystko przez zwolenników broni palnej. Kojarzysz Borata, nie? No tak, Oczywiście. tak. Film, uwaga. Borat podpatrzony w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatni. Znamy. Potem był kolejny film o Boracie, który dostał Oscara. Nie wiedziałam tego. Ja też nie. Kolejny film o Boracie Tak, dostał Oscara? tak. Mimo, że nie Dostał. był w ogóle A rozpromowany? może Ja mam do niego... nominowany, kurde, nie pamiętam, ale był Oscar w tle, nie? Był Oscar w tle, no. Wkleiła Właśnie- właśnie za nami. Dobra, a to jest, słuchajcie, dlaczego nie? Prawdopodobnie nigdy więcej nie wskrzesi Borata, ponieważ to wszystko przez performance. Performance, w trakcie którego Sacha Baron Cohen przebrał się za Borata, Nic dziwnego. poszedł na Mhm. wiec prawicowych zwolenników broni palnej I... i przed kamerami zwyzywał tych zwolenników, a potem przed kamerami uciekał przed tym tłumem, jak ten tłum go gonił. To czemu miałby nie wskrzesić? To jest bardzo w jego Bo się stylu. boi. Potem się na 4 dni schował gdzieś i dopiero potem po tych 4 dniach wyszedł. I... No ale to czy Borata wskrzesi, czy w ogóle będzie publicznie? No jest pewnego rodzaju nienawidzona persona non grata w pewnym środowisku, ale będąc Saszą Baronem Cohenem tworzącym takie, a nie inne postaci, a czemu się dziwi, no? Ale wiesz, nagłówek mówi, że Sacha Baron Cohen być może nigdy nie. Czaisz w ogóle? A, czyli w jednym znowu zdaniu nagromadzenie- clickbait, no... Być może nigdy nie. Wiesz, to ciężko Tak, skłamać no. się, nie? Być może czy nigdy... Zupełnie niewykluczone, że Sacha Baron Cohen również ogoli się na łyso. Albo przez najbliższy miesiąc będzie chodził w futrze. Czym naprzykrzy się oczywiście lewicowym oglądaczom, bo przecież futra się nie nosi. Drodzy Państwo, to było Bawi TV Show z zacnym udziałem Anke Machowski. Ja jestem Bawunia, ty jesteś... Ania. A wy jesteście cudowne dzieci, które dotrwały do końca. Zapraszam serdecznie do lajkowania, subskrybowania, komentowania, a nawet płacenia na Patronite, ponieważ znowu zmieniliśmy kamerę, bo się zepsuła. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.